No i witajcie kochani w 12 odcinku mojej budowy jednoosobowej, w której buduję i wykańczam dom za 45 metrów za 45 tysięcy. W poprzednim odcinku pokazywałem wam, jak robię więźbę dachową. No a ten odcinek rozpoczynam od domurowywania szczytów. No i teraz zobaczcie, mam tą 18, która mi została. No mój stan gazobetonu już jest bardzo mały, drewna też już nie ma. Muszę z tego te szczyty jakoś wylepić. No, mam tą 18, chyba ją wykorzystam. No i mam jeszcze 4 takie bloki. Zobaczcie, niektóre firmy nie chce im się nawet rozcinać tych bloczków jak powinny. Więc biorę się za rozcinanie tych bloczków, ładuję samochód i jedziemy na budowę. Zapraszam do oglądania. No dobra, słuchajcie, lepię sobie te szczyty. Kawałki bloczków już mam wmurowane. Teraz biorę sobie poziomicę. Z jednej strony zaznaczam, z drugiej strony zaznaczam i tak wycinam ten bloczek, żeby on jak najbardziej idealnie, zobaczcie, jak najbardziej pasował do tych dwóch krokwi. Dlatego, że czym mniejsza szczelina, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że jakaś mysza tu wejdzie. Ptaki nie będą gniazd robić. Więc wymurowanie tego na lico z tymi dwoma krokwiakami jest bardzo ważne. Teraz zabieram się za obcinanie kolejnych i tak sobie jadę dalej. No dobra, słuchajcie, nie nagrywałem wam, jak muruję te szczyty, bo to żadna filozofia przyciąć bloczek i go tam wkleić. Ale powiem wam szczerze, że myślałem, że mi się zejdzie 2-3 godziny, a jest 16, a przyjechałem tu o 7 rano, żeby 2 takie szczyty zrobić. Się utyrlałem, ale co, tak jak powiedziałem, nie będę wam nagrywał, bo ten odcinek, w tym odcinku mamy dużo ważniejszej roboty, a więc lecimy dalej. Słuchajcie, jest w miarę ciepło, trzeba korzystać z tego lata, więc troszeczkę pogadamy sobie na zewnątrz, mianowicie jak już mam więźbę zrobioną, to teraz w standardowych budowach, to znaczy standardowych, w większości budów w 80%, 90%, bo mało jest takich wariatów jak ja. Teraz by poszło pełne deskowanie, ewentualnie częściowe deskowanie, na to membrana, bądź na pełnym deskowaniu papa. Co prawda są zwolennicy i przeciwnicy papy, no ale i papa by pewnie też w ruch poszła. Łata, kontrłata, blachodachówka, dachówka, jak ktoś lubi. Tak więc jeżeli chodzi o pokrycie teraz tego dachu, ja też jestem zwolennikiem tylko i wyłącznie całościowego zakrywania, czyli pełnego deskowania. Ja sobie za bardzo tam nie wyobrażam typu lekkiego, czyli ta blacha z samą membraną. No ale no i takie są budynki. Dodatkowo, najważniejszą rzeczą. Ludzie, wyjdźmy z wełny mineralnej. Mamy XXI rok, mamy pianki natryskowe, mamy pianki poliuretanowe, pianki pirowskie, pianki purowskie. Mamy fajne materiały, dobre pieniążki, bo to wcale dużo one nie kosztują. Nie męczmy się z tą wełną. Ja osobiście nie wyobrażam sobie teraz upychać tej wełny, zabezpieczać to. Cały zaprzeszeniem syf idzie na ciebie, ubrudzony, kuje, swędzi, a i tak trzeba i ją wentylować, bo wełna nie może leżeć bez wentylacji, po prostu kiśnie. Nie wiem, czy o tym po prostu wiecie, czy nie. Trzeba robić dodatkowe wentylacje, szczeliny, a idźcie z tą wełną i to jeszcze najtańsze nie jest. Nie, te czasy, kochani. Dlatego u mnie, ja osobiście będę pianował. Pokażę wam, jak robię, jak można na samą natryskowo zrobić ocieplenie dachu, ale to później. Tak więc, żeby zrobić tego typu komary,
żeby zrobić tego typu ocieplenie, ja muszę mieć zakryty dach w pełni, bo ta pianka musi się czegoś trzymać. Ona nie może sobie tam trzymać się samej membrany, która i tak jest rozciągliwa pod wpływem temperatur, więc ja muszę mieć pełne. Więc mamy tutaj temat pełnego deskowania. No ale co, słuchajcie, mamy 21 rok, ceny drewna w ogóle oszalały, odziczały i to jest jeden wielki kosmos. U mnie osobiście deski kosztują 1600 zł metr sześcienny i to wie pan netto, wiecie o co chodzi. I ja mam 80 metrów, tam 79 z kawałkiem, ale słuchajcie, i tak za desek to muszę zapasem wziąć, więc pewnie z 500 zł więcej, tam kilka warstw desek bym musiał zakupić, więc u mnie na 80 metrów to jest 2 metry sześcienne plus tam jakiś zapas, więc 1200, dajmy 3200, 3500 same deskowanie mojego dachu. Więc słuchajcie, jeżeli metr kwadratowy desek to jest 40 zł, odchodźmy od desek. No tak, odchodźmy od desek, słuchajcie. Dzisiaj mamy inne czasy, mamy płyty warstwowe, mamy płyty pirowskie, cienkie. Można styrodurem obłożyć tym. Obory obkładają takim niebieskim styrodurem. Zobaczycie w internecie. To też jest sztywne. Kwestia, żeby móc po tym chodzić. Kontrłata, łata i blacha. I membrana. Chyba, że to jest płyta warstwowa, no to blachy nie nagrzewa, więc bez membrany można. No i właśnie tu jest cały sęk mojego dachu. Ja bym nie prowadził tego kanału, gdybym ja nie miał pomysłu alternatywnego. A wiecie, że takie mam. Tak więc słuchajcie, ja osobiście zacząłem rozglądać się za płytami warstwowymi. Cienkimi, 4-5 cm. Powiem wam szczerze, że 70-80 zł już idzie za metr kwadratowy wychwycić taką płytę. No, byłem ogólnie przygotowany na taki koszt. Dach by mnie wyszedł wtedy drożej, ale mniej bym pianował wewnątrz. Mniejsze ocieplenie bym po prostu robił. Jakoś jedno, drugie by weszło, ale nie musiałbym się z deskami męczyć. Membrany nie musiałbym kłaść, bo na deski to, tak jak powiedziałem wcześniej, membranę bądź papę trzeba położyć. Tak więc płyta warstwowa. No i szczerze mówiąc już miałem, w ogóle rozwiązania Thermanu mnie interesowały. Jeżeli ktoś jest tam, chce sobie poczytać, to też jest to bardzo fajny sposób kłaść tego typu płyty. Słuchajcie, dostałem cynk, że w Łasku, okolice Łodzi, łódzkie okolice Łodzi, Łask, jest człowiek, który ma tam podpisaną umowę z firmą produkującą bramy garażowe, panele segmentowe, gdzie jak idzie z linii jedna długa i końcówkę ucinają, takie i on to wszystko przywozi i on, słuchajcie, sprzedaje to po 12 zł za metr kwadratowy. Tak więc jest to w ciągłej sprzedaży. Numer telefonu sobie tam później zobaczycie. To też się wystawia na Elixie i tak dalej, więc to nie jest temat, że okej, no mamy XXI wiek, pamiętajcie, to jest relacja mojego budynku, to nie jest instrukcja, jak wy możecie swój zrobić, tak? Bo za rok może nie być tego materiału, więc ja się z tym liczę, a film będzie dalej na YouTubie. Tak więc 12 zł, słuchajcie, metr kwadratowy. Tylko że problem jest, że to są takie kawałki. Ale tak naprawdę powiem wam szczerze, jakby to wrzucił tylko na dach, kwestia wrzucenia, ale jak to zrobić? No nie wiem, ale 12 zł. Ej, no to jest... nie no, takie wstawki mówię, ale słuchajcie, jak deska kosztuje 40 zł, a taka płyta 12 zł, jeszcze ja nie muszę membrany na to dawać, bo ona normalnie blacha pod blachą, a czorci czort. Słuchajcie, sztywna jest w dodatku. Zapianuję ją od dołu. Wiecie co? Wiecie, że mnie 2 razy nie trzeba namawiać. No i co, przyjechałem do Łasku. Jest ze mną Radek. Miła. No i co, i mamy, słuchajcie, te płyty, o których wam mówiłem w poprzednim odcinku. Zobaczcie, ile Radek tego przywozi. Sprzedaje to za grosze. Więc jak coś, to numer telefonu zobaczycie w opisie tego filmiku. Więc na hasło Kamil złotówkę wam zejdzie, po 11 za metr. Ja sobie wybrałem, jak widzicie, same granatowe, żeby to pasowało tam od strony ulicy. No i co, najprawdopodobniej będę prętami łączył. Zrobimy to nasz słynny pianoklej, którym cały odcinek sklejamy.
No i co, ładujemy. Na razie mam pół samochodu, już jest 50 metrów, więc cały dach, ale już z Radkiem się umówiłem, że odłożyliśmy tutaj te połówki. Pewnie przyjedziemy i będziemy brali to na posadzkę. Wiecie, że można to jeszcze dobrze na elewację wykorzystać. Więc no, jak coś, to dzwońcie sobie tutaj do Radzia. No i co, wróciłem do domu. Rozkładam u siebie te puzzle. Jeszcze trochę tego mam. Mam 11 kubek. Są różne szerokości, różna faktura. No i co? No i różne odcinki, tak? Bo to są końcówki, jak docinali, produkowali bramy segmentowe, więc... Ale powiem wam szczerze, że jak tak przyłożyć, to widać, że profesjonalną maszyną było cięte. I to aż chce się dotknąć tigiem. A to chyba będę spawał. Mógłbym takie kawałki kłaść na dach, dlatego że te zamki, one by mnie tam zabezpieczyły, jeden przy drugim, i by się tam nic nie działo. Ale powiem wam szczerze, ja to słoniątko będę chodził po tym dachu, więc dla swojego bezpieczeństwa, żeby któryś panel mi tam nie pierdzielnął, ja chyba poświęcę sobie z jeden dzień, może z dwa. Nie będzie dużo tego spawania, bo ja to mogę tylko punktowo złapać, tak 20 punktów na łączeniu z jednej i z drugiej strony. I chyba sobie to jednak pospawam, porobię właśnie takiej długości panele 3-4 metrowe, żeby to łatwiej było rzucać mi na dach. Ponieważ nie mam blachy, pewnie jeszcze długo będę na tą blachę zbierał. Nie wiem, czy to czasem ten mój dach z tych płyt nie będzie musiał zimę przetrwać. Tak więc pozwoliłem sobie wybierać w jednym kolorze. To, że mają różne struktury, bo zobaczcie, tu jest płaskie, tu jest z jakąś strukturą, tam z jakimiś przeżłobieniami, tam pojedyncze żłobienie. No wiadomo, no ile wzorów producent miał, tyle tego jest. Najważniejsze, że jest w jednym antracytowym kolorze. Antracytu było najwięcej, więc żeby, mówię, jakoś to jeszcze, chociaż na czas, póki blachy nie położę, nie wyglądało pstrokato, to mam w antracytowym kolorze. Tak więc rozładowuję dalej i chyba nawet dzisiaj zacznę sobie te panele spawać. No dobra, słuchajcie, troszeczkę tych blatów sobie przyniosę na swój warsztat. Widzieliście tą moją spawareczkę już w niejednym odcinku. No ale niestety nie damy rady czymś takim tego pospawać. Do tego celu ja sobie wykorzystam Torosa. No i Toros ma dzisiaj ode mnie mega darmożkę reklamę. I do tego mieszanka gazowa argonu 80 do 20. Dlaczego Torosa? Słuchajcie, ja w życiu wieloma spawarkami spawałem i jest to bardzo zaawansowana synergia. Ustawiacie tutaj tylko i wyłącznie grubość blachy, spawarka robi za was samą robotę. Miałem to spawać tigiem, ale już tam porobiłem sobie parę próbek i będę po prostu normalnie spawał drucikiem, jak normalnie migomat. I zobaczcie, to jest takie połączenie, że kwestia połapać to co kilka centymetrów, tylko dlatego, żeby w całości te panele wrzucać na dach. Cała historia, dlatego że ten panel jak będzie leżał, to ja tu i tak zapianuję go. Tak jest, bierzemy się do roboty.
No dobra, i tak wygląda jeden z paneli zaraz po zespawaniu. Jak widzicie, tak jak mówiłem, no nie spuszczam się na tym, łapię to punktowo z jednej i z drugiej strony. O to mi chodzi, żeby móc ten panel po prostu w całości na dach rzucić. Jak już on będzie na dachu, to na to pójdzie kontrłata, łata, ja już będę chodził po łatach, a nie po tym, więc nawet gdzieniegdzie, nawet jak tam się przepali ten, zobaczcie, no gdzieś tam się przepali ta blacha, no to takie w miarę normalne. To słuchajcie, w przyszłości nawet jak to zardzewieje, to rąbą to pies, nie o to chodzi. Najważniejsza dla mnie jest po prostu ta pianka, ta izolacja. Ona będzie, to jest pierwsza warstwa izolacyjna, będzie robiła mi robotę, więc no mówię, no nie, osoby, które pewnie dotrą do tego momentu, niech nie traktują tego, że to będzie moje główne pokrycie. To jest po prostu zamiast płyt Termano o wiele tańszy sposób. Ja sobie teraz to tak szybciutko biorę, przecieram szczotką drucianą i używam takiego wynalazku. Kupiłem go na Ale Drogo i to jest fajne, bo ja tym piłę sobie swoją formatówkę spryskałem. No i to jest taki bloker od rdzy. Można powiedzieć, że przy tym Hammer Eye to jest no dobra. To jest dopiero, to jest dobre, to jest tanie i dobre. To jak ktoś potrzebuje, ja sobie te spawy zapryskiwuję. Pryskiwuję, zwał jak zwał. Już mi się dokończy, muszę zamówić. A to chodzi, żeby świeżo po spawaniu sobie to nie rdzewiało. A mówię, a tam za rok, za dwa jak zerdzewieje, to ta blacha to jest tylko dodatek do tego wszystkiego. Najważniejsze w tym wszystkim jest pianka. No to spawam dalej. Na godzinę robię 6 takich paneli, więc no ja wiem, czy to tak dwie warstwy, czy to tak długo. No cały dzień i sobie na pewno uspawam to. No i to jest, słuchajcie, efekt pracy tak 5 godzin. Może nawet 6. No. A to wszystko sobie pójdzie na dach. No dobra, słuchajcie, biorę sobie miareczkę i wskakuję na górę. Biorę wkręcika, czarnuszka, no bo co by innego. I odmierzam sobie 5 cm od końca cięcia. Zakręcam tego czarnucha tak a z 1,5 cm od drewka i to samo idę zrobić na koniec. Dobrze, że ptasia, bo zwykła to męczy. I na końcu również 5 cm. Dobra. I między tymi dwoma wkręcikami rozciągam sobie sznura. No i lecimy. Dobra. Najważniejsze, żeby górą się nic tam nie zahaczyło. Zahaczyło się? Nie. Superasko. No i co? Mocno, 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 mocno. Raz, dwa. Dobra, 3. I przeciągnąć. Dobra, może siedzieć. I teraz co? Nie może siedzieć. Może siedzieć. Teraz co? Wkręcam na każdej krokwi sobie wkręcik, tak jak przypada mi sznurek. No dobra, zmieniłem zdanie. Nie dałem na każdej krokwi. Dałem średnio co drugą. Wystarczy. Teraz co? Zabieram sznura. Już mi on tu nie będzie potrzebny. On miał mi tylko wszystko ładnie wyznaczyć. Dobra.
Postawię sobie drabinkę gdzieś mniej więcej na środku. Tak. No i co? Zabieramy się za montaż paneli. Niech ja tu się odbezpieczę. Dobra. I teraz tak, jak one tam leżały na trawie, tak je przywoziłem. Tak więc, o ile nie chce mi się zrywać tej górnej części panela, to muszę pozrywać przed wrzuceniem na górę wszystkie folie z dołu, bo potem z drabiny będzie strasznie ujowo, niewygodnie. Tak więc no niestety muszę chwilę poświęcić i te foliki stąd zerwać. No dobra, pozrywałem. Tak więc co? Łapię się i lecę z tym na górę. Słuchajcie, skoro to poszło w miarę błaho, jest ok. Pierwszą warstwę muszę sobie zabezpieczyć. Muszę powijać gwoździe na początkach, dlatego że o tą warstwę właśnie będę opierał drabinę, wrzucając kolejne płyty. Tak więc biorę goździki i tłukę każdą płytę na łączeniu. A przez te płyty łatwo powinno ten gwóźdź przejść, więc tu się w to nie obawiam. Co, zabezpieczyłem pierwszy panel, tak więc lecę z kolejnymi. Teraz tak, tym do góry, dlatego że woda będzie sobie ściekać z tego dachu. Zobaczcie tą rynienką, tu jest uszczelka ładna do łączenia tego. Ona będzie sobie naciekała na ten element. Tak więc póki blachy nie zrobię, póki na nią nie uzbieram, to jakieś zabezpieczenie będzie od razu. Więc jest gitara. Powiem wam, trzeba mieć mnóstwo pary, żeby z tymi panelami tak po drabinie łazić jak ja. Super. Jedziemy w górę. Wysoko, wysoko. O, żeby uszczelka się schowała. Świetnie. No i co? No niestety muszę poprawić tę uszczelkę, ale i tak muszę z tamtej strony dopchnąć to. No i idziemy przestawiać drabinę. No słuchajcie, jak się włoży kilka paneli na górę,
A jeszcze tam pół biedy. Ale czym wyżej, tym jest już problem tam sięgnąć. Sąsiad się od miesiąca jara alarmem, jakby tu było złodziei od chół. I zobaczcie, no co, jak to tam se wrzucić? No to co, Kamilek sobie wymyślił takie coś, skręciłem sobie 2 dechy, prawda? Zobaczcie, no i co, jedziemy na cwaniaka i pod cholerę tam włazić. Zobaczcie, siedzi, siedzi. Teraz góra, zapięta, zapięta. Mogę iść od dołu ją tam sobie puknąć, przestawić w lewą stronę. Głupie aż proste, co? Albo proste aż głupie. Jedziemy dalej. Dobra, słuchajcie, wewnątrz sobie to wygląda już tak. Została mi na górze ta obróbka. Tak więc płyty już są w ten sposób ułożone. Ja sobie obciąłem, teraz uspawałem i obciąłem sobie pod kątem takie panele. Założę kamerę na głowę. Ok, mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. No i co? Pierw tą krótszą część wrzucę sobie na górę. A więc idziemy. Zobaczycie, jak to z góry wszystko wygląda. Siema.
Starałem się tak rozmieścić moje panele, żeby było tu centymetr luzu, żeby to nie było na ścisk, bo to jednak elementy metalowe są. Pewnie będą jakoś tam sobie oddziaływały na temperatury. Tak więc tu sypnę pianę albo pianoklej i dam taśmę dekarską. Ale to dopiero, słuchajcie, jak w przyszłym tygodniu może ogarnę sobie jakieś kontruaty, żeby ponabijać i będę mógł chodzić z tamtej strony, to dopiero słuchajcie, wezmę gwoździem. Zabezpieczam to tylko dlatego, żeby wiatr mi tego nie zabrał, żeby się nic z tym nie wydarzyło, bo przesadziłem. Słuchajcie, bo cały dach, jak widzicie, nie ma łączeń, nie ma gwoździ, nie ma wkrętów, on jest tylko położony. Całą robotę zrobią mi kontruaty, które ponabijam w przyszłym tygodniu. Mówię, jest 12-24 kontruaty, to się jeszcze ogarnie. Dobra, w tych miejscach mi tylko wystarczy. Chodzi mi o to, żeby wiatr mi tego nie podniósł do góry. Tak jak powiedziałem, tu dam pianę, taśmę dekarską, ale to dopiero jak już będę chodził po dachu w przyszłym tygodniu. Na razie musi to tak wytrzymać. Idę po następne. No i zamykamy daszek. Tak, wiem, kochani, przed chwilą widzieliście bardzo dramatyczną scenę, ale już Was uspokajam. To był ostatni panel, mam jeszcze ich kilka, mogę coś zespawać, zrobiłem to specjalnie. Zrobiłem to po to, żeby Wam pokazać, że chwila nieuwagi na budowie może naprawdę komuś krzywdę zrobić, więc naprawdę uważajcie, co robicie. Druga rzecz, chciałem po prostu zobaczyć, czy spawy wytrzymają, jak to zleci. No i wytrzymały, jest po prostu super. Panele są z powrotem już na górze. Wygląda, kochani, to tak. Zobaczcie, ja już to zapianowałem troszeczkę w tych miejscach, gdzie nie mogłem tych gwoździ wbijać. Nie chcę, słuchajcie, faszerować tych gwoździ tyle, ponieważ no szkoda to kaleczyć. Pamiętajcie, to ma mi zastąpić tylko i wyłącznie deskowanie. Będąc na górze, kiedy już biję pierwszy kontruat i będę mógł już po tym jakoś chodzić, mam tu taśmę dekarską. Wszystkie, słuchajcie, łączenia, jak widzicie, te niespawane, te, które się łączyły, płyty, coś tam prześwitać. Ja je po prostu tam sobie tą taśmą dekarską posklejam. Tak więc, słuchajcie, w tym tygodniu ogarnąłem sobie, jakie echo jest tu fajne już teraz, nie? Ogarnąłem sobie tą pierwszą warstwę. Pamiętajcie, że to ma mi zastąpić tylko i wyłącznie deskowanie. Wyszło mnie to grosze. Jest to jakaś pierwsza warstwa. I teraz co? Jeżeli w przyszłym tygodniu uda mi się ogarnąć kontruaty, tak żeby móc je przybić do tych krokwi od góry, to mi się ściśnie, te płyty mi się ścisną, bo pamiętajcie, one w ogóle w tym momencie nie są zamontowane, one sobie tam leżą pod wpływem własnego ciężaru, no i tam co 3 warstwy je tylko przybiłem, żeby wiatr mi ich nie zmuchał. A czemu tak robię? Raz, że nie chcę tej izolacji tak bardzo kaleczyć, no a dwa,
Chcę to wszystko zapianować. Tak jak Wam mówiłem kilka odcinków temu, sam będę pianował, więc być może uda mi się zrobić to w przyszłym tygodniu. Jeżeli ja zapianuję to pianą zamkniętokomórkową, słuchajcie, to zrobię sobie taką, można powiedzieć, jedną wielką płytę warstwową połączoną z krokwiami. Jeżeli można to tak powiedzieć, ale o szczegółach Wam powiem po prostu później. Słuchajcie, wczoraj bardzo dużo się działo, więc co, przechodzimy do... O, pianka. Słuchajcie, przechodzimy do podsumowania, słowo na niedzielę i powiem Wam, co tam się wydarzyło. Wiem, nie zapomnę, piszecie mi w komentarzach, lubicie te ujęcia z drona, więc zobaczcie, jak to dzisiaj wygląda. No i co? Słowo się rzekło, słowo na niedzielę. Słuchajcie kochani, w tym tygodniu, jak widzieliście, pokryłem wstępnie dach. Cały odcinek mieliście o tym, więc nie będę Wam powtarzał. Te płyty, które kupiłem za grosze, mają mi po prostu zastąpić deskowanie, które dzisiaj jest cholernie drogie. Tak więc to jest tylko i wyłącznie warstwa, na którą przybiję kontrułaty, łaty i idzie normalna blacha, więc tak to wygląda. Dodatkowo ona będzie, ta warstwa będzie od dołu zapianowana, co mi stworzy jedną wielką, stabilną całość, która będzie super. Słuchajcie, w tym tygodniu nie będę Wam robił podsumowania, nie będę Wam robił ile wydałem i tak dalej, dlatego że mam coś dla Was ekstra. Mam odcinek ekstra, wiele osób chciałobym nagrał jeden taki dzień, w którym to skądś przywożę materiały, coś wokół budowy, niezwiązanego z budową i tak dalej. No i faktycznie wziąłem kamerkę i taki dzień skonstruowałem. Tak więc za jakąś godzinkę, półtorej po tym filmiku gdzieś tutaj albo tutaj zobaczycie link do odcinka ekstra w tym tygodniu. Jeżeli Was interesuje, skąd ja przywożę materiały, pogaduszki troszeczkę o budowach i tak dalej, no to zapraszam do obejrzenia. A na koniec właśnie tego filmiku zrobię całe podsumowanie po tych wszystkich zakupach w tym tygodniu. Kochani, przypominam, jeżeli byście chcieli wesprzeć mój projekt, no niestety idzie zima, mamy drugą część października, straszne mam ciśnienie, żeby pokryć dach, byśmy mogli projekt ciągnąć dalej, kiedy nastaną gorsze dni z wykończeniówką w środku. Jeżeli dachu nie będę miał, no będzie kicha troszeczkę. Jeżeli byście naprawdę chcieli wesprzeć mój projekt, zapraszam na mój profil www.patronite.pl/Kamil Andrzejewski. Za każdą złotóweczkę bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście wszyscy moi patroni, tak jak powiedziałem, będą mieli filmiki, jak spieniam beton, kiedy będę to posadzkę robił. I teraz jeszcze dodatkowy bonusik. Będę robił elewację i też moi patroni dostaną filmik, jak robię kamień elewacyjny. Tak więc, no takie ciekawostki, można powiedzieć premium, które udostępniam wszystkim, którzy mnie wspierają, no a dzięki temu ten projekt może istnieć. Słuchajcie kochani, zapraszam do oglądania właśnie tego, bądź tego, zaraz się pewnie wyświetli, odcinka, który jest dzisiaj ekstra. Trzymajcie się, cześć!